Jest to robot, który został zainspirowany ruchem rzeczywistych pająków. Konstrukcja tego prototypu rozpoczęła się od nagrywania rzeczywistych zwierząt w warszawskim zoo. Następnie ruch ten został poddany analizie. W jej wyniku otrzymałem sekwencję ruchów wszystkich kolejnych nóg, która została następnie wykorzystana do sterowania prototypem, który również został wielkościowo, w sensie wymiarów, inspirowany rzeczywistym organizmem. Jak widać, robot działa, porusza się ruchem zbliżonym do ruchu rzeczywistych organizmów. Myślę, że następnym krokiem byłoby dodanie tutaj sterowania bezprzewodowego, aby uniknąć problemów kabli oraz ewentualnie dołożenia kolejnych czujników. Fight! Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Robot nazywa się Ryszard I. My jesteśmy ekipą Spice Gears. Bierzemy udział w międzynarodowym konkursie robotycznym FRC. To jest robot z poprzedniego roku, gdzie musiał zdobywać punkty, przejeżdżając przez przeszkody, dlatego ma gąsienicę, a także musiał strzelać tymi piłkami do wieży, która miała otwór na wysokości 1,50 m. Ogólnie w FRC jest 2500 drużyn w samym USA, około 5000 na całym świecie. W Polsce my jesteśmy pierwsi. Robot ma silnik od wycieraczek do podnoszenia góra-dół, czyli do celowania tutaj urządzenia. 2 silniki do wystrzału. One na początku mają małą moc i gdyby od razu miały kontakt z piłką, to by ta piłka słabo poleciała. Dlatego mamy jeszcze układ pneumatyczny, czyli sprężarkę, butlę na sprężone powietrze oraz siłownik. I właśnie on podaje piłkę jak silniki już się rozkręcą. I kręć duże koła teraz nogami. Do przodu. Staraj się nie skręcać bioder. Jest to robot złożony z 3 segmentów, posiadający 2 połączenia przegubowo-zawiasowe oraz posiada nietypowy kształt kończyn, który umożliwia mu wdrapywanie wręcz się na różne pionowe przeszkody, pokonywanie trudnego terenu, piaszczystego, kamienistego, jakiegokolwiek trudnego terenu bez większych trudności. Jest sterowany za pomocą modułów Bluetooth. Docelowo chcę sterować go z telefonu za pomocą aplikacji, ale wykorzystując ten sam standard transmisji, czyli moduły Bluetooth. Hej, w tym roku nagrywamy już oficjalnie. Oczywiście festiwal nam się bardzo podobał, dużo konkurencji, świetna rozrywka i wiele konkursów dla każdego. Niestety musimy zaznaczyć, że tak jak w poprzednim roku, na kategorii freestyle było trochę za mało miejsca, ale każdy mógł oddać głos na wybrany przez siebie projekt. No i właściwie z naszej strony to tyle. Wracamy na Robomaticon w następnym roku. Dzięki za obejrzenie.